Cześć! Dziś przedstawimy Wam obsługę sterownika pompy ciepła Rotenso Aquami. Omówimy podstawowe funkcje i przybliżymy Wam ich wpływ na codzienne użytkowanie urządzenia. Zapraszam! Na początek parę słów związanych z ekranem głównym sterownika pompy Rotenso Aquami. W górnej części sterownika naszym oczom ukazuje się aktualna data, godzina oraz temperatura zewnętrzna. Środkowa część sterownika to 3 kolumny. Środkowa informuje nas o aktualnym stanie pracy urządzenia, lewa kolumna jest poświęcona centralnemu ogrzewaniu, prawa kolumna poświęcona jest ciepłej wodzie użytkowej. Przy pomocy kursorów możemy poruszać się po całym sterowniku. Strzałki, lewo oraz prawo, umożliwią nam wejście w możliwość edycji konkretnego parametru. Gdy przejdziemy do konkretnego parametru, w tym przypadku na przykład do centralnego ogrzewania, mamy możliwość edycji docelowej temperatury zadanej na ten obieg. Analogiczna sytuacja związana jest z trybem ciepłej wody użytkowej, tylko tutaj bardzo ważna uwaga, po najechaniu kursora na temperaturę ciepłej wody użytkowej wyświetla nam się temperatura zadana. Gdy jednak opuścimy ten kursor, będzie wyświetlać nam się temperatura aktualna. Dolna część ekranu jest poświęcona dodatkowym ikonom, które będą informowały użytkownika o aktualnym stanie pracy urządzenia, czyli w gruncie rzeczy praca sprężarki, praca pompy obiegowej, praca na przykład dodatkowej grzałki będzie wyświetlana właśnie przy pomocy ikon, które są możliwe do wyświetlenia. Jeszcze parę słów a propos stref grzewczych, które może obsługiwać pompa ciepła Rotenso, ponieważ pompa może maksymalnie współpracować z 2 strefami grzewczymi. Gdybyśmy chcieli przejść w edycję parametru drugiej strefy grzewczej, w tym przypadku musielibyśmy dwukrotnie nacisnąć klawisz w prawo, by uzyskać możliwość edycji właśnie temperatury zadanej na drugą strefę grzewczą. Tutaj zarazem uzyskujemy informację, czy pompa może współpracować z innymi rodzajami odbiorników. Ponieważ pierwsza strefa grzewcza obsługiwana jest przez grzejniki, druga strefa grzewcza obsługiwana jest przez ogrzewanie podłogowe, mamy również dostępną trzecią możliwość, jaką są klimakonwektory. Co również niezwykle istotne, pierwsza strefa grzewcza domyślnie jest strefą wysokotemperaturową, czyli w gruncie rzeczy ogrzewanie grzejnikowe, ogrzewanie przy pomocy klimakonwektorów dedykowane jest na pierwszą strefę grzewczą. Druga strefa grzewcza to jest strefa o niższej temperaturze docelowej i tutaj właśnie dobrym przykładem jest ogrzewanie podłogowe. Po wejściu w menu użytkownika uzyskujemy możliwość edycji poszczególnych parametrów związanych z pracą urządzenia. Czy to parametry ciepłej wody użytkowej, czy to parametry centralnego ogrzewania, to właśnie po naciśnięciu przycisku menu użytkownik uzyskuje tą możliwość. Pierwsza opcja, zakładka tryb pracy. Po wejściu w zakładkę tryb pracy użytkownik ma możliwość podjęcia decyzji, w jakim trybie pompa ma pracować. Jest to kolejno tryb grzania, tryb chłodzenia oraz tryb automatyczny. W trybie automatycznym urządzenie odnosi się do aktualnej temperatury zewnętrznej i na tej podstawie podejmuje decyzję, jaki tryb pracy włączyć. Kolejna zakładka to nastawa temperatury. Ukazuje się harmonogram dzienny, czyli nic innego jak możliwość określenia indywidualnej temperatury docelowej dla obiegu centralnego ogrzewania w konkretnej godzinie. Czyli użytkownik, mając możliwość ustawienia w sposób indywidualny takiego dziennego timera, określa godzinę rozpoczęcia jego obowiązywania oraz docelową temperaturę dla obiegu centralnego ogrzewania. Co bardzo istotne, obok parametrów związanych z czasem oraz temperaturą mamy tutaj taki checkbox. Bardzo istotne jest to, by w tym przypadku go aktywować. Gdybyśmy go nie aktywowali, urządzenie nie będzie brało tej opcji w ogóle pod uwagę. Warto wspomnieć ponadto o tym, że ta opcja jest możliwa do włączenia tylko w przypadku, gdy urządzenie korzysta z nastawy manualnej. Gdybyśmy decydowali się o sterowaniu temperaturą w obiegu centralnego ogrzewania poprzez krzywe grzewcze, opcja ta automatycznie jest dezaktywowana. Kolejna zakładka to pogodowe ustawienie temperatury, czyli nic innego jak możliwość aktywacji sterowania pompą ciepła poprzez krzywą grzewczą. Krzywa grzewcza w gruncie rzeczy pozwala nam na odniesienie docelowej temperatury zadanej na obiekt centralnego ogrzewania do aktualnej temperatury zewnętrznej. Czym ukazują się 4 możliwości. Przede wszystkim mamy do dyspozycji krzywe grzewcze dla trybu grzania oraz trybu chłodzenia. Sam tryb grzania natomiast rozdzielony jest pomiędzy strefę wysoką oraz strefę niską. Jak należy to rozumieć? Pierwsza strefa grzewcza
w przypadku, gdy jest ona oparta o ogrzewanie grzejnikowe, to jest strefa wysokiego parametru, czyli odbiornik, który ma w domyśle otrzymywać wyższą temperaturę, aniżeli jego niskotemperatury odpowiednik. Dlatego w naszym przypadku niskotemperaturowym odpowiednikiem będzie na przykład ogrzewanie podłogowe. A zatem użytkownik ma możliwość wyboru indywidualnej krzywej grzewczej zarówno dla wysokiego, jak i dla niskiego parametru w trybie grzania ze względu na charakter wykorzystanego odbiornika. Przykładowo po wejściu w wysoką temperaturę ukazuje się 9 numerków. To są nic innego jak fabrycznie zaprogramowane krzywe grzewcze od numeru 1 do numeru 8. 9. krzywa grzewcza to indywidualna krzywa, którą określa autoryzowany serwis na etapie pierwszego uruchomienia. Warto natomiast tutaj zaznaczyć, że numerek 1 to jest najwyższy parametr, numerek 8 to jest parametr najniższy. Oczywiście w analogicznej temperaturze zewnętrznej. I ostatnia zakładka, czyli tryb Eco. Bardzo pomocna opcja, zwłaszcza gdybyśmy chcieli w nocy utrzymywać zupełnie inną temperaturę w pomieszczeniach niż tą, którą utrzymujemy w ciągu dnia. W tej zakładce mamy możliwość przede wszystkim aktywacji tego trybu. Co bardzo istotne, po aktywacji znowu naszym oczom ukazują się krzywe grzewcze. Obowiązują dokładnie te same krzywe grzewcze, które omawialiśmy przed chwilą. Warto natomiast tutaj wspomnieć, że krzywa grzewcza numer 1 to jest najwyższy parametr przy konkretnej temperaturze zewnętrznej, natomiast krzywa numer 8 to jest najniższa temperatura zadana przy aktualnej temperaturze zewnętrznej. Gdybyśmy natomiast aktywowali tutaj funkcję Eco, w tym przypadku urządzenie będzie miało cały czas ją aktywną. Do momentu oczywiście, dopóki manualnie jej nie wyłączymy. Rozwiązaniem na to jest aktywacja tak zwanego minutnika. Niżej naszym oczom ukazuje się minutnik, który po aktywacji pozwala nam określić godzinę załączenia oraz wyłączenia tego właśnie harmonogramu trybu Eco. Na przykład między godziną 21 a godziną 6 rano możemy ten tryb Eco aktywować. Kolejna zakładka, ciepła woda użytkowa. Użytkownik w tej opcji ma możliwość przede wszystkim aktywacji trybu dezynfekcji. Dezynfekcja to nic innego jak wygrzewanie zbiornika ciepłej wody użytkowej, czyli wody bieżącej, w przypadku gdyby namnażały się w tej wodzie bakterie Legionelli. Bakterie te mogą namnażać się w zbiorniku ciepłej wody użytkowej w przypadku, gdy woda ta przez dłuższy okres czasu nie jest wykorzystywana. A zatem po aktywacji użytkownik ma możliwość określenia dnia tygodnia oraz godziny rozpoczęcia tego trybu. Po aktywacji tego trybu urządzenie osiąga docelową temperaturę 65 stopni w zbiorniku ciepłej wody użytkowej, co ma na celu oczywiście eliminację bakterii Legionelli. Temperatura ta może być zmieniona przez ustawienia serwisowe, które wprowadza autoryzowany serwis. Kolejna zakładka, tryb szybki CWU. W gruncie rzeczy tryb turbo. Urządzenie w jak najkrótszym czasie stara się osiągnąć docelową temperaturę ciepłej wody użytkowej. Co istotne, podczas pracy urządzenie może również wspomagać się dodatkowymi źródłami ciepła. Te dodatkowe źródła ciepła to przede wszystkim grzałka wbudowana w urządzenie, dodatkowa grzałka ciepłej wody użytkowej lub na przykład kocioł gazowy. Gdyby w układzie występowała dodatkowa grzałka w zbiorniku ciepłej wody użytkowej i byłaby ona podłączona do automatyki pompy ciepła, pojawi się nam zakładka zbiornik grzałka. W zakładce tej możemy automatycznie wymusić pracę tej grzałki z poziomu panelu kontrolnego. Nie musimy opierać się tutaj o wbudowaną logikę w urządzenie. I ostatnia zakładka CWU pompa. To nic innego jak sterowanie dodatkową pompą cyrkulacyjną występującą na układzie. Użytkownik po wejściu w tą opcję ma możliwość określania godziny rozpoczęcia pracy tej pompki cyrkulacyjnej. Co bardzo istotne, określamy tylko i wyłącznie godzinę rozpoczęcia. Czas pracy tej pompki cyrkulacyjnej określany jest przez autoryzowany serwis w ustawieniach serwisowych. Kolejna zakładka, harmonogram. Na początek parę słów na temat samego harmonogramu, ponieważ bardzo istotnym faktem jest, że ustawianie harmonogramów w urządzeniu możliwe jest tylko w przypadku, gdy sterujemy urządzeniem poprzez nastawy manualne. Gdy w urządzeniu aktywowaliśmy krzywe grzewcze, opcja harmonogramu jest automatycznie dezaktywowana. Przechodząc natomiast do samego harmonogramu, ukazuje się możliwość określenia godziny rozpoczęcia oraz zakończenia pewnego cyklu pracy. Poza samą godziną rozpoczęcia oraz zakończenia określamy również tryb pracy. Mamy do wyboru tryb grzania, mamy również do wyboru tryb ciepłej wody użytkowej oraz ewentualnie tryb chłodzenia
oraz temperaturę docelową dla tego konkretnego czasu harmonogramu. Bardzo istotne natomiast jest to, że w przypadku, gdybyśmy określali harmonogram dla konkretnej godziny, musimy w urządzeniu ustawić również harmonogram przed tym okresem obowiązywania, jak i po. Czyli w przedstawionym przypadku, gdy harmonogram obowiązuje od godziny 12 do 13:40, gdzie określamy tryb grzania, temperatura docelowa dla obiegu CO 42 stopnie, również musimy ustawić harmonogram od czasu przed, jak i po zakończeniu tego harmonogramu. Czyli w tym przypadku musielibyśmy określić od godziny 00, czyli od 12 w nocy do godziny 11:50, jak i po zakończeniu tego harmonogramu, czyli od godziny 13:50 do północy dnia kolejnego. Po wyborze dni tygodnia, w których ma obowiązywać tworzony przez nas harmonogram, okazuje się znajomy widok, który widzieliśmy w timerze dziennym. Więc znowu musimy określać godziny rozpoczęcia oraz zakończenia obowiązującego, ustawianego przez nas harmonogramu. Wybieramy ponadto tryb pracy oraz temperatury docelowe. Kiedy możemy ustawiać harmonogramy? Za każdym razem możliwość ta pojawia się w trybie ciepłej wody użytkowej. Niezależnie od tego, w jaki sposób sterujemy pompą ciepła, czy jest to nastawa manualna, czy jest to krzywa grzewcza, czy jest to sterowanie poprzez termostaty, ciepła woda użytkowa może być programowana w harmonogramach. Inaczej natomiast wygląda sytuacja w przypadku trybu centralnego ogrzewania. Jedyne możliwości z punktu widzenia ustawiania harmonogramu związane są ze sterowaniem pompą ciepła poprzez nastawy manualne. Gdy sterujemy pompą ciepła na obiegach centralnego ogrzewania poprzez krzywe grzewcze lub obsługują nam je zewnętrzne termostaty, ustawianie harmonogramu w tym przypadku jest niemożliwe. Kiedy harmonogramy natomiast są istotne, kiedy harmonogramy warto wziąć pod uwagę, patrząc na możliwości obsługi urządzenia. Na pewno wszędzie tam, gdzie mamy do dyspozycji dwie taryfy za energię elektryczną. Gdy w naszej taryfie występują momenty, gdzie energia elektryczna jest tańsza, nic nie stoi na przeszkodzie, by właśnie wykorzystać ten fakt, że w pewnych momentach dnia ta energia jest dla nas tańsza lub droższa. I w tym przypadku właśnie harmonogramy sprawdzą się znakomicie. Pozostałe dwie zakładki to przede wszystkim weryfikacja ustawionego przez nas harmonogramu oraz ewentualne jego usunięcie, by rozpocząć całą zabawę od nowa. Kolejna zakładka, czyli opcje. Dodatkowe funkcje, które mogą być aktywowane z poziomu użytkownika. Tryb cichy, czyli nic innego jak obniżenie parametrów pracy pompy ciepła. Przekłada się to w efektywny sposób na głośność pracy urządzenia, a sam użytkownik ma do wyboru dwa poziomy trybu cichego. Tryb cichy sprawdzi się wszędzie tam, gdzie zależy nam na ograniczeniu głośności pracy urządzenia, zwłaszcza w okresie nocnym. Mamy do dyspozycji dwa poziomy trybu cichego. Za każdym razem urządzenie ogranicza swoją maksymalną częstotliwość pracy, co w efektywny sposób przekłada się na jego głośność. Po aktywacji trybu cichego użytkownik ma możliwość wyboru dwóch poziomów. Pierwszy to jest poziom niższy, drugi poziom to jest poziom najniższy. Czyli patrząc na te dwa sposoby, patrząc na te dwa poziomy, możemy mniej lub jeszcze bardziej ograniczyć głośność pracy urządzenia. Dodatkowo mamy możliwość określenia godziny rozpoczęcia tego właśnie trybu oraz godziny zakończenia. Gdybyśmy chcieli w godzinach nocnych ograniczyć pracę urządzenia, ograniczylibyśmy ją właśnie na przykład w okresie od 22 do godziny 6 rano. Kolejna zakładka, program wakacyjny. W przypadku dłuższej nieobecności w obiekcie, gdzie zależy nam na utrzymaniu pewnej konkretnej temperatury, mamy możliwość aktywacji właśnie tego trybu. Temperatury docelowe dla obiegów centralnego ogrzewania, temperatura zadana dla zbiornika ciepłej wody użytkowej, te dwa parametry określane są przez autoryzowany serwis na etapie pierwszego uruchomienia. Sam użytkownik natomiast ma możliwość aktywacji tego trybu. Po jego aktywacji mamy również możliwość określenia, które tryby pracy i dodatkowe funkcje będą aktywne. I tak przed naszymi oczami widzimy możliwość wyłączenia lub załączenia trybu ciepłej wody użytkowej, trybu dezynfekcji, trybu ogrzewania, a ponadto określenia czasu nieobecności, czyli data rozpoczęcia okresu wakacyjnego oraz data zakończenia, czyli naszego planowanego powrotu do domu. Kolejna zakładka, wakacje w domu. Zakładka ta sprawdzi się wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność czasowej modyfikacji obowiązujących, ustawionych przez nas harmonogramów w urządzeniu. By uniknąć konieczności ich ręcznej modyfikacji,
możemy ustawić w tym przypadku tryb wakacje w domu. Spowoduje to, że będzie obowiązywał zupełnie nowy, indywidualny, dostosowany do potrzeb aktualny harmonogram. A zatem po aktywacji programu wakacje w domu przechodzimy do kolejnej zakładki związanej z oczywiście datą obowiązywania tego nowego harmonogramu. Następnie po zatwierdzeniu przechodzimy do zakładki Timer, gdzie mamy możliwość określenia indywidualnego harmonogramu, który będzie obowiązywał tylko i wyłącznie w tym okresie. Ostatnia zakładka związana jest bezpośrednio z grzałką dodatkową. Standardowo każda pompa posiada wbudowaną grzałkę wspomagającą. Grzałka ta sterowana jest domyślnie poprzez algorytm. Użytkownik ma możliwość wymuszenia pracy tej wbudowanej grzałki, gdy zachodzi taka konieczność. By tego dokonać, należy przejść w ikonkę grzałki, następnie aktywować ją przy pomocy przycisku On-Off. Od tego momentu wymusiliśmy pracę wbudowanej grzałki i będzie ona aktywna do momentu, dopóki nie zostanie osiągnięta docelowa temperatura dla instalacji centralnego ogrzewania. Zakładka dane serwisowe. Użytkownik w tej zakładce ma przede wszystkim możliwość odczytania numeru kontaktowego do autoryzowanego serwisu, jeżeli zostanie on tam zapisany. Kolejna z zakładek to zestawienie historycznych kodów błędów, gdzie użytkownik uzyskuje informacje na temat kodu błędu oraz daty i godziny jego wystąpienia w urządzeniu. Zakładka parametr to nic innego jak podstawowe parametry dotyczące pracy układu hydraulicznego w pompie ciepła, czyli aktualne temperatury, temperatury wyjściowe, czy to na zbiornik ciepłej wody użytkowej, czy to na układzie centralnego ogrzewania. Ostatnia z zakładek to zakładka wyświetlacz. Tutaj właśnie modyfikujemy ustawienia daty, godziny, języka oraz inne dodatkowe funkcje, takie jak na przykład podświetlenie, brzęczyk i czas blokady ekranu sterownika. I ostatnia zakładka parametr operacji. Bardzo ważna z punktu widzenia analizy prawidłowej pracy urządzenia zakładka, ponieważ przekazuje nam ona najważniejsze informacje dotyczące parametrów pracy układu, zarówno po stronie hydraulicznej, jak i po stronie chłodniczej oraz inne dodatkowe parametry. A zatem omówmy po kolei wyświetlane w tej zakładce parametry. Pierwsza oraz druga strona to informacje dotyczące aktualnej tabeli stanów, gdzie uzyskujemy informacje, które styki są aktywne, a które są nieaktywne w urządzeniu. Trzecia zakładka, idąc po kolei od góry, informacja, czy jest aktywny boiler jako dodatkowe źródło ciepła. Następnie aktualna temperatura wody wychodzącej z modułu hydraulicznego, czyli temperatura wody T1. Następnie przepływ wody w metrach sześciennych na godzinę, moc pompy ciepła. Co bardzo istotne, jest to aktualnie produkowana moc grzewcza przez urządzenie. W skład tej mocy nie są wliczane wbudowane grzałki wspomagające pracę urządzenia. Kolejna zakładka pobór energii, gdzie już te zużycie energii elektrycznej zarówno przez układ chłodniczy, jak i wbudowane grzałki jest na bieżąco sumowane. Gdyby temperatura pomieszczenia była aktywowana w sterowniku, a taka możliwość oczywiście występuje, mielibyśmy również możliwość odczytu temperatury pomieszczenia, czyli temperatury widzianej przez sterownik naścienny. Przechodząc dalej, aktualna temperatura zbiornika ciepłej wody użytkowej oraz aktualna temperatura drugiego obiegu grzewczego. Parametr ten wyświetla się tylko w przypadku, gdy drugi obieg grzewczy został aktywowany. Następnie naszym oczom ukazują się dwa parametry związane z krzywą grzewczą. Jeżeli krzywa grzewcza jest wyłączona, będziemy widzieli poziome kreski. Gdy krzywa grzewcza, czy to dla pierwszego, czy to dla drugiego obiegu została zaktywowana, to w tym przypadku będziemy widzieć obliczoną przez układ logiczny temperaturę docelową dla konkretnego obiegu grzewczego. Następne dwa parametry to temperatury po stronie układu hydraulicznego, czyli temperatura wody wychodzącej i temperatura wody wejściowej, czyli kolejno temperatura wody wyjściowej z urządzenia oraz temperatura wody na powrocie. Gdy aktywowany jest dodatkowy czujnik zbiornika buforowego, górny oraz dolny, wyświetlają się ponadto te dwa dodatkowe parametry, analogicznie w przypadku temperatury solarów. No i dodatkowa informacja dotycząca oprogramowania jednostki wewnętrznej. Szósta zakładka to podstawowe informacje na temat pracy jednostki zewnętrznej, począwszy od mocy znamionowej jednostki, prądu pobieranego przez sprężarkę wraz z aktualną częstotliwością jej pracy, następnie czas pracy sprężarki od uruchomienia i sumaryczny czas pracy od pierwszych chwil pracy tego urządzenia w obiekcie.
kąt otwarcia zaworu rozprężnego, prędkość wentylatora w obrotach na minutę wraz z kalkulowaną przez układ logiczny częstotliwością docelową sprężarki. Gdyby urządzenie aktywowało samoczynnie typ limitu częstotliwości, np. ze względu na niską temperaturę zewnętrzną lub np. skrajnie ekstremalne warunki pracy, typ limitu częstotliwości będzie wyświetlał się w odpowiedni sposób. Napięcie znamionowe po stronie prądu przemiennego, jak i prądu stałego. Kolejna zakładka to odniesienie do panujących w układzie temperatur. Pierwsze dwa parametry to temperatury związane z wodą wejściową oraz wyjściową z urządzenia po stronie układu hydraulicznego. Kolejne 4 parametry są ściśle powiązane z układem chłodniczym. Jest to kolejno wyjście, wejście do wymiennika płytowego, temperatura ssania sprężarki oraz tłoczenia. Ostatnia zakładka to dalsza część informacji na temat układu chłodniczego, ciśnienie układu chłodniczego wyrażone w kilopaskalach oraz wersję oprogramowania zarówno jednostki zewnętrznej, jak i sterownika przewodowego. Gdy chcemy sparować urządzenie z aplikacją mobilną, korzystamy z opcji ustawień w LAN. To właśnie w tym miejscu dokonujemy aktywacji trybu parowania urządzenia z dostępną siecią Wi-Fi na obiekcie poprzez wybranie trybu AP i zatwierdzenie aktywacji. Informuje nas urządzenie o aktywacji tego trybu poprzez ikonkę wyświetlaną w prawym górnym rogu. Z mojej strony to już wszystko. Jeśli macie jakieś pytania, zachęcam Was do zostawienia komentarza.